Zobaczcie, co się dzieje w kredycie tym nowym, czyli będzie mieszkanie na start i to będzie kredyt, który będzie bardzo mocno punktował rodziny 2+3. Mieszkania między 60 a 90 metrów to będzie to, co będzie dynamicznie rosło w tym roku. Natomiast w tym momencie, gdy 4000 masz najem, a 1300 zł masz ratę, no to myślę, że to też już będzie taki dużo mocniejszy bodziec do zmiany swojego mieszkania. Bo na dzień dzisiejszy te duże mieszkania często były kupowane przez na przykład inwestorów i mieszkanie, które miało 80 metrów, było dzielone na kilka kawalerek. Myślę, że mali deweloperzy albo deweloperzy więksi zaczną się interesować też budowaniem między innymi tych domków około 100 m2. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym filmie na kanale Flat for Flip. Darek Barski I Marcin Bochenek. Zanim zaczniemy nowy temat, a nowym tematem będzie ceny nieruchomości będą dalej rosły, ale przyjrzymy się większym mieszkaniom. Zachęcam Was do lajkowania i subskrypcji naszego kanału oraz zostawienia komentarzy. Porozmawiamy dzisiaj o czymś, co myślę nie każdy zauważył, bo wszyscy mówili, że ten program pierwszy, Bezpieczny Kredyt 2% był mega super, dlatego że dużo ludzi kupiło sobie mieszkanie, wzięło kredyty i były duże dopłaty i wchodzi nowy program, który ponoć jest gorszy. Tak mówią ludzie, a jeżeli chodzi o ten bezpieczny kredyt pierwszy, który był 2%, ty mówisz teraz, że taki był super, wszystkim pomógł, to też tak nie jest, bo też się dużo słyszy komentarzy jednak o tym, że głównie napompował kieszenie deweloperom, a nie takim zwykłym ludziom. Natomiast to, co zrobił ten bezpieczny kredyt 2%, to na pewno zmienił ceny bardzo mniejszych mieszkań. Takich mieszkań między, no tych najmniejszych, tak do 50... Od 30 do 45 do 45 metrów. Tak, i tak naprawdę to też pokazuje, że te ceny najbardziej dynamicznie rosły w dużych miastach. Jak popatrzymy sobie w Krakowie, to było nawet tam około 30% z tego, co pamiętam, jeżeli chodzi o te małe mieszkania. I co ciekawe, słuchajcie, to w tym starym programie osoba, która była singlem, mogła dostać dopłat do kwoty nawet 500 tysięcy złotych, czyli 500 tysięcy kredytu, który był zaciągnięty przez taką osobę, był dofinansowany dopłatami rządowymi. W nowym programie będzie to wyglądało inaczej. Najważniejsza zmiana jest taka, że singiel będzie miał dopłatę tylko do 200 tysięcy złotych, a nie do 500, czyli będzie stratny. Natomiast Co to znaczy do 200 tysięcy? to znaczy, jak weźmiesz sobie 500 tysięcy kredytu, to 200 tysięcy z tego kredytu będzie z dopłatą państwową, natomiast 300 będzie już po cenie rynkowej. Wcześniej w programie Kredyt 2% te 500 tysięcy w całości dla singla było z dopłatą i przez 10 lat mógł korzystać z tego, że będzie płacił niższe raty. Tak, no jeżeli chodzi o ten bezpieczny kredyt 2%, tak jak tutaj też możemy zauważyć, średnia cena w Krakowie za metr mieszkań do 40 m2 w 2023 roku w lutym to było 12 400, a dzisiaj to jest 16 600. Więc naprawdę dużo zmienił ten bezpieczny kredyt w ciągu ostatniego roku. Ale co ciekawe, bardzo zostawił w tyle te mieszkania większe, między 60 a 90 metrów. Wspomniałeś, co będzie dla osób, dla singli, jeżeli chodzi o ten nowy program, a co będzie dla tych większych rodzin, bo to tam się coś ma pozmieniać podobno. Tak, no to jest to, co może mało kto zauważa i myślę, że do tego jeszcze mało kto wyciąga dobrze wnioski. Zobaczcie, co się dzieje w kredycie tym nowym, czyli będzie mieszkanie na start i to będzie kredyt, który będzie bardzo mocno punktował rodziny 2+3. Dlatego, że tam będzie pełna dopłata, znaczy tak naprawdę ten kredyt będzie praktycznie nieoprocentowany, mówię nieoprocentowany, jeżeli chodzi o marżę i będzie miał dopłatę dużą, dlatego że standardowo, jeżeli byśmy wzięli kredyt, który byłby wzięty w tradycyjnych warunkach, maksymalna kwota to jest 3700 rata miesięcznie, natomiast z tym programem rządowym byłoby to 1300 zł, 1330. Co za tym idzie? Jeżeli rodzina 2+3 dzisiaj nie miała zdolności, żeby sobie kupić większe mieszkanie, lepsze warunki, żeby miała, to teraz na tą zdolność będzie mieć. W związku z tym moim zdaniem, i tu odważna teza, pierwszy raz, że mieszkania między 60 a 90 metrów to będzie to, co będzie dynamicznie rosło w tym roku. Ten program ma wejść od lipca prawdopodobnie. Zobaczymy, czy wejdzie, bo jeszcze muszą być wszystkie ustalenia. Ale zwróciłbym uwagę na te mieszkania i zapytam Ciebie, czy wiesz, jak wyglądała różnica między cenami mieszkań tych małych, o których powiedziałeś, że poszły w kredycie 2%, a tych 60-90%? Wiem, ponieważ przygotowywaliśmy się do dzisiejszego odcinku wcześniej i tak jak na przykład w Krakowie, ta różnica jest, tak jak możecie zauważyć, cena za metr do 40 metrów to jest 16 600, gdzie mieszkania między 60 a 90 metrów to jest 14 718
Więc możemy zauważyć, że te mieszkania faktycznie zostały w tyle. Też to ciekawe, mieszkania powyżej 90 tysięcy, powyżej 90 m2 są droższe. Z czego to może wynikać? Znaczy to wynika z tego, że podejrzewam, te większe mieszkania to są już te mieszkania premium, czyli to są mieszkania, które są bardzo często kupowane albo z wyposażeniem, albo na ostatnich piętrach i to powoduje, że tam te ceny są już powyżej 20 tysięcy za metr kwadratowy. Jeżeli to są jeszcze takie apartamenty, które są w starych kamienicach, to tam już są ceny w Krakowie na przykład powyżej 30 tysięcy, więc to myślę, że ma wpływ na to, że ta cena uśredniona jest na tym poziomie, o którym wspomniałeś. Chyba masz rację, ponieważ jak przełączymy się tutaj na Warszawę, to tam sytuacja jest bardzo podobna, nawet ten kontrast między mieszkaniami 60-90 metrów, a powyżej 90 jest jeszcze większy. Tak jak możemy zauważyć, mieszkania do 40 metrów w Warszawie dzisiaj to jest około 18,5 tysiąca. Mieszkania między 60 a 90 metrów to jest 15,5 tysiąca, więc jest duża ta różnica. Natomiast mieszkania znowu powyżej 90 metrów to jest już zbliżona cena do tych poniżej 40, więc to by potwierdzało to, co Ty wcześniej powiedziałeś. No ale poczekaj chwilę, bo przedtem pokazałeś, że raty kredytu dla tej rodziny 5-osobowej będzie 1300 zł, taka będzie rata kredytu, gdy w różnicy zwykłego kredytu byłoby to 3700. To też jest taka ciekawa obserwacja, że na dzień dzisiejszy, jeżeli mamy rodzinę, która jest dwójka rodziców i trójka dzieci, no to na przykład, których nie stać na zakup swojego mieszkania, to często oni mieszkają w jakichś mniejszych mieszkaniach, które wynajmują. Czyli to są mieszkania zazwyczaj minimalnie dwa pokoje, 3 pokoje, prawda? No za takie mieszkanie w Krakowie dzisiaj trzeba zapłacić zdecydowanie około 4000 zł miesięcznie. Mówimy o czynszu, plus jeszcze do tego dochodzą opłaty. I wtedy te rodziny mogły się też nie decydować bezpośrednio na zakup takiego mieszkania na kredyt, no bo jak sobie porównywały 4000 tutaj, a 4000 w kredycie plus zobowiązanie na 30 lat, mogły się bać to zrobić. Natomiast w tym momencie, gdy 4000 masz najem, a 1300 zł masz ratę, no to myślę, że to też już będzie taki dużo mocniejszy bodziec do zmiany swojego mieszkania. Tak, tutaj ten przykład, o którym rozmawiamy, to jest przykład, który dotyczy kwoty 400 tysięcy złotych, czyli też nie maksymalnego limitu dla rodziny, bo tam jest 600 tysięcy. Natomiast jak sobie patrzymy na cenę nieruchomości i załóżmy, to będzie w granicach tych 15 tysięcy złotych, to te mieszkania, które są około 90 metrów, tak, czy 80 metrów, no to będzie już około 1 100 000 transakcja, więc 600 tysięcy to będzie to, co będzie miało dopłatę, więc to spowoduje, że standardowo, jak tej rodzinie dzisiaj nie było stać na to większe mieszkanie, tak jak powiedziałeś, to dzięki temu programowi rządowemu będą mogli sobie na to mieszkanie pozwolić i te dopłaty będą dość duże, dlatego że w ciągu całego okresu, czyli 10 lat, taka rodzina 2+3 może mieć ponad 300 tysięcy dopłaty, jeżeli chodzi o spłacenie kredytu. Więc będzie moim zdaniem ciekawy rynek tych większych mieszkań i deweloperzy to, co teraz robili, czyli sprzedawali głównie te małe mieszkania, bo się najlepiej sprzedają tak naprawdę pod program, to zakładam, że może się okazać, że ciekawym rynkiem będą nieruchomości typu bliźniaki i takie domki w okolicach dużych miast, bo tam one się będą wpisywać w 5-osobową rodzinę i będzie 600 tysięcy dopłat, więc myślę, że może być ciekawie. Tak, bo na dzień dzisiejszy te duże mieszkania często były kupowane przez na przykład inwestorów i mieszkanie, które miało 80 metrów było dzielone na kilka kawalerek, prawda? Tak, na kilka pokoi albo kawalerek, znaczy tego, czy było osobne wejścia, czy nie, natomiast rzeczywiście to były robione hopsztosy, jak ja to mówię, dlatego, że trzeba było tam dostosować też te pomieszczenia, toalety porobić i tak dalej. No wiemy, że to jest infrastruktura, która nie wytrzyma wszystkiego i czasami były z tym kłopoty. Jak to fajnie działało i funkcjonowało jako podwynajem, to potem był kłopot z tym ze sprzedażą, dokładnie. A jak jeszcze było finansowanie zewnętrzne, to znowu nie mógł nikt wziąć na to kredytu, bo stan faktycznie nie był zgodny z tym, co było w księgach wieczystych. I myślę, że domki to może być ciekawa rzecz w okolicach dużych miast albo w miejscowościach, dlatego że one, jeżeli będzie ta cena w granicach 9 tysięcy za metr i te domki około 100-120 metrów, to praktycznie większość kredytu, czyli tego limitu, będzie pokrywało 3/4 wartości nieruchomości. Dokładnie. Tym bardziej, że jeszcze jak do tego dołożysz sobie dużo tańszy zakup gruntu na tym obważanku dużego miasta, wiadomo, jeżeli chodzi o PUM, no to w domkach mniej jesteś w stanie wycisnąć niż w bloku, natomiast faktycznie może to spowodować to, o czym wspomniałeś, czyli być może te duże mieszkania to jest coś, co teraz będzie nadrabiało to, co straciło względem małych mieszkań, prawda? Myślę, że te 60-90 to będzie taki pierwszy ruch i to ciekawe, jak się zachowa jeszcze rynek wtórny, bo my cały czas mówimy o rynku pierwotnym.
Natomiast na tym rynku wtórnym może się okazać, że to też będzie ciekawy rynek, dlatego że te mieszkania były takie trochę zostawione same sobie, w sensie były mało popularne, a może się tu zacząć coś dziać. No i myślę, że mali deweloperzy albo deweloperzy więksi zaczną się interesować też budowaniem między innymi tych domków koło 100 m2. Spotkałem się już z tym, że te mieszkania w tych domach, takich czworakach tak zwanych, już się tak dobrze nie sprzedają, bo jednak no jest tam trochę ciasno. A jeżeli Was interesują zakupy dużych nieruchomości dla swojej rodziny i zastanawiacie się, w jaki sposób policzyć zdolność w momencie, gdy macie właśnie na przykład trójkę dzieci i jest Was dwójka i zastanawiacie się, jak to wszystko spiąć, aby otrzymać kredyt, jeżeli jesteście zainteresowani, to zostawcie komentarz i kolejny odcinek możemy nagrać z Darkiem na temat tego, w jaki sposób policzyć zdolność i w jaki sposób przygotować się do takiego kredytu hipotecznego.